Wersja 4.5 miała być fillerem, odpoczynkiem od Genshina, kiedy wszyscy zajmują się Penacony w Honkai Star Rail i chapterem drugim w Honkai Impact Third, jak i zbliżającą się 10. rocznicą GGZ. I tak by też pewnie pomyślała większość community. Story Quest Chiori i Hangout z Lynette oraz alchemiczny event aż tak dużo nie wniosły do fabuły. Jednak stała się jedna rzecz, która sprawiła, że lore'owa część Genshina wybuchła wraz z premierą wersji 4.5. Tą rzeczą była niepozornie wyglądająca książka o tytule Perrin Harry, która znalazła się na półkach sklepów Fontaine. I oh boy, tylu informacji nie dostaliśmy od dawna w żadnej książce. Hej, z tej strony Netsi, a w tym filmie opowiem i poteoretyzuję o książce Perrin Harry, która wzięła każdego w lore'owym community z zaskoczenia. Początkowo zastanawiałem się, czy film ten nie powinien być normalną gęśliwą teorią, ale ostatecznie uważam, że o wiele bardziej nadaje się ona do serii opowieści z Teibatu. Też w końcu wskrzeszam ją po roku przerwy. Chciałbym też opowiedzieć o pewnej zmianie, która, jak pewnie niektórzy zauważyli, przytrafiła się na tym kanale. Od pewnego czasu zacząłem nagrywać shorty o Honkai Impact Third i Honkai Star Rail. Wiem, że mówiłem, że nie będę zbytnio nic na ich temat nagrywać, jednak między tymi grami zaczęło pojawić się coraz więcej i więcej nawiązań, patrząc na fakt, że dzieją się w jednym uniwersum. Jednocześnie uważając też, że o wiele więcej fanu ma się z rozumienia wszystkich nawiązań podczas grania, postanowiłem, że zacznę robić też filmy na temat innych Hoyo-gier. Dlatego kolejnym długim filmem, który pojawi się na tym kanale, będzie streszczenie wydarzeń z rozdziału pierwszego części drugiej Honkai Impact Third. Nie jestem w stanie jednak dokładnie powiedzieć, kiedy ten film się pojawi. Też nie martwcie się, Genshin dalej będzie główną grą, którą zajmować się będę na tym kanale, a przynajmniej na razie mam takie plany. Niewykluczone, że to się w przyszłości zmieni. Teraz już więcej nie przedłużając, przejdźmy do tematu odcinka, książki Perrin Harry. I ostrzegam, w drugiej części filmu, gdzie mówię o nawiązaniach w książce, pojawią się spoilery do Honkai Impact Third. Rozdział pierwszy. Na samym początku dostajemy przypis, dzięki któremu dowiadujemy się, że książka ta oparta jest na legendzie pochodzącej z Khenria i jej nazwa to Hleobranto Innamorato. Przechodząc do samego rozdziału, rozpoczyna się on informacją o tym, że opowieść ta miejsce miała bardzo dawno temu, jeszcze za czasów, gdy w Khenria rządziła dynastia Crimson Moon, co tłumaczy się na karmazynowy księżyc, poprzedniczka znanej chyba w większości dynastii Eclipse, co tłumaczy się na zaćmienie, do której należał król Irmin. Z tego powodu, że królestwo Khenria znajdowało się pod ziemią i w pobliżu Abyssu, co jakiś czas wpadały tam rzeczy nie z tego świata. Khenria bez problemu radziło sobie z przedostającymi się w ten sposób kataklizmami, jednak co jeśli do tego świata wpadło na przykład dziecko? Dla takich osób Khenria utworzyło specjalną organizację, będącą niejako sierocińcem, zainspirowani opowieścią jednego z dzieci nie z tego świata. Według niej w jednym ze światów istnieli niegdyś ludzie, którzy wierzyli, że bogowie narodzili się z morza. Z tego też powodu za każdym razem, gdy odnajdowali rozbitka dryfującego na wodzie, czcili go, ponieważ wierzyli, że jest to Bóg przebrany w skórę człowieka, chcący zbadać świat śmiertelników. We wspomnianym sierocińcu mieszkańcy Khenria czekali na przybycie osoby, która będzie w stanie przewyższyć bogów. Nikt taki się jednak nie pojawił, a po jakimś czasie zaczęto przyjmować też osoby przybyłe do królestwa z innych narodów Teibatu. W pewnym momencie z innego świata do Khenria przedostał się tytułowy bohater, Perrin Harry. Jego pierwszym wspomnieniem z tego miejsca było to, jak pewni dorośli poprosili go, by przeczołgał się przez ciemny tunel. Mógł być to komin, ponieważ wszędzie w nim było pełno pyłu węglowego i nigdzie nie było widać światła. Kiedy Perrin Harry przedostał się do końca ścieżki, nie był w stanie nigdzie znaleźć wyjścia. Wtedy zastukał, po czym usłyszał głos pewnej dorosłej osoby, która zadała mu pytanie: czy jesteś martwy? Perrin Harry uznał to pytanie za absurdalne i odparł, że gdyby był martwy, to nie mógłby odpowiedzieć. To jednak nie zadowoliło dorosłego, który ponownie zadał to samo pytanie. Wtedy Perrin Harry odpowiedział: tak, jestem martwy. Na co dorosły zadał kolejne pytanie: czy w takim razie zobaczyłeś to? W tym też momencie Perrin Harry zobaczył iluzję. Karmazynowy księżyc, wiszący na ciemnym niebie, odwrócił się, ukazując, że tak naprawdę jest ogromną, przerażającą gałką oczną. Wtedy dorośli otworzyli drzwi tunelu i powiedzieli, że Perrin Harry przymierzył ogień dwóch światów wewnątrz swojego serca i przez to jest nowonarodzony. Wiele lat później, w sierocińcu dalej nie odnaleźli wyczekiwanej osoby, która będzie w stanie przewyższyć bogów, a większość tych, którzy się tam wychowywali, zostali wielkimi rycerzami Khenria. Wśród nich był Perrin Harry i jego najlepszy przyjaciel Hleobrant, uważany za najpotężniejszego z wszystkich. Perrin Harry i Hleobrant postanowili, że będą rywalizować między sobą o to, kto zdobędzie więcej zaszczytów.
Rozdział 2. Pewnego dnia w sierocińcu pojawiła się nowa osoba, która uciekła z Lie po tym, jak Morax zabił wyznawanego przez nią Boga podczas jednej z bitew wojny Arkonów. Nazywała się Angelika, co oznacza ta, która jest boskim posłańcem. Zakochał się w niej Hleobrant i starał się robić wszystko, by tylko się jej przypodobać. Ona oznajmiła jednak, że poślubi tylko najpotężniejszego rycerza królestwa. Mimo to wychodziła na spacery z Hleobrantem, gdzie opowiadała mu o świecie zewnętrznym. Razem z nimi był też Perinhery, który nie był zainteresowany Angeliką, a jedynie martwił się o swojego przyjaciela, który bardzo zmienił się od poznania dziewczyny. Perinhery zaczął podejrzewać nawet, że może być ona wiedźmą. W końcu spytana o to, kogo uważa za najpotężniejszego rycerza w Henryach, wymieniła Njorda, który zajmował się Dark Sprite'ami, czyli znanymi nam aktualnie Rift Houndami, Alfa, najpotężniejszego wojownika Universitas Magistrorum, Alberisia, dowódcę połowy żołnierzy i Perinhery'ego, niezwyciężonego. W tamtym momencie Hleobrant w pewien sposób oszalał i postanowił, że rozkocha w sobie Angelikę, nawet jeśli zostanie za to ogłoszony zdrajcą. Perinhery natomiast uznał, że jedynym sposobem na wyleczenie szaleństwa przyjaciela będzie zabicie Angeliki. Podczas jednej z pogoni Perinhery, Hleobrant i Angelika opuścili granice Kenria. Wtedy Hleobrant złapał się za twarz i zaczął ryczeć jak dzika bestia. Patrząc na to wszystko, Angelika zaczęła mówić, że jest to kara dla Hleobranta i innych, którzy zdradzili swoich bogów. Też z tego właśnie powodu arystokracją w Kenriach miały być tylko osoby tzw. czystej krwi. Następnie wyjaśniła, że kara ta nie spotkała Perinhery'ego, ponieważ nie pochodzi on z tego świata i nie ciąży na nim żadna klątwa, chociaż nie ma on też mocy mogącej udźwignąć świat, czyli mocy przybysza. Na Angelice też nie spoczywa żadna klątwa, ponieważ nie zdradziła żadnego boga. Następnie wyjawiła, kim tak naprawdę jest. Jestem wolnością, która zerwała się z więzów przeznaczenia. Tego właśnie Hleobrant szukał w agonii, ale teraz jest to dla ciebie do wzięcia. Perinhery, zmęczony po całonocnej walce, prawdopodobnie z potworem, w jakiego zmienił się Hleobrant, zasłonił oczy przed oślepiającymi go promieniami wschodzącego słońca, a kiedy spojrzał na Angelikę, nie było tam nikogo, tylko rozległa, pusta kraina. Pod tekstem znaleźć można przypisy, że Angelique mogła tak naprawdę nazywać się Lady Miaoin lub Tianwang Nu, co oznacza kolejno pani cudownego dźwięku, i sługa Tianwang. W kolejnym przypisie poznajemy trochę więcej historii Kenria. Pisze w nim, że podczas dynastii Crimson Moon Kenria głównie zbroiło się przez tworzenie potworów, używając do tego alchemii. Natomiast podczas dynastii Eclipse skupili się na urządzeniach mechanicznych, co ostatecznie doprowadziło do ich upadku. Książka została skrócona, czas zastanowić się, o co w niej chodzi. Zacznijmy może od najprostszej rzeczy, czyli do czego ona nawiązuje. Jak możemy dowiedzieć się z samego tekstu, legenda ta nosi także tytuł Hleobranto Innamorato, co może nawiązywać do włoskiego poematu Orlando Innamorato, czyli Orland zakochany, ale też i do jego sequela Orland szalony, napisanego przez Ludovico Ariosto. Połączenie między Perinherym a sequelem Orlando jako pierwszy znalazł All That Glitters na subreddicie Lore Genshina. Orlando Szalony opowiada o podróżach najdzielniejszego rycerza chrześcijan Orlando podczas wojny z poganami. Główny bohater oszalał z miłości za pogańską księżniczką Angeliką i robił wszystko, by ją w sobie rozkochać. Ta jednak zakochała się w kimś innym, co rozwścieczyło Orlando, który ze złości i desperacji udał się do Afryki, gdzie niszczył wszystko, co zastał. Aby mu pomóc, rycerz Astolfo wyruszył na Księżyc, gdzie wszystkie rzeczy zgubione na ziemi mają być odnalezione. Znalazł tam rozum Orlando i zabrał na ziemię, gdzie Orlando odkochał się w Angelice, ponieważ miłość to też pewien rodzaj szaleństwa. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej książce, to przysyłam was do wspomnianego posta na Reddicie. Link znajdziecie w opisie. Ja teraz chcę przejść do treści Perinhery'ego. Na początek porozmawiajmy o dynastii Crimson Moon. O niej wiemy naprawdę mało. Nie znamy imienia żadnego władcy, który wtedy sprawował władzę, ani nie wiemy, jak długo panowali. Tak naprawdę to, że ich przemysł wojenny opierał się głównie na tworzeniu potworów nie z tego świata, jest pierwszą rzeczą, którą się o nich dowiedzieliśmy. O wiele ciekawiej zaczyna się jednak w momencie, gdy zaczniemy szukać informacji na temat samego fizycznego karmazynowego księżyca, który, jak mówi Perinhery, ma być tak naprawdę ogromną gałką oczną. Czerwony księżyc jest oznaką upadku cywilizacji w tej wacie. Widoczny jest w animacji We Will Be Reunited, gdy nasz bliźniak przypomina sobie upadek Kenria. Wspomniany jest w książce The Fall of Faded Castle, opisującej upadek Remurii, oraz pojawi się w achievemencie powiązanym z upadkiem Gorabadu, La Luna Rossa. Zadajmy sobie teraz pytanie,
Czy istnieje w uniwersum Hoyoverse cokolwiek powiązane z upadkiem cywilizacji, księżycem i gałką oczną? Jeśli graliście w Honkai Impact Third lub oglądaliście mój short, to pewnie wiecie już, że tak, a tym czymś jest Honkai. Pod koniec pierwszej części Honkai Impact Third dowiadujemy się o pewnym bycie, które kontroluje moc Honkaia przy użyciu mocy Imaginary o nazwie Cocoon of Finality. Byt ten ukryty jest na Księżycu, gdzie wygląda jak ogromna gałka oczna. Dodatkowo, w drugiej części Honkai Impact Third dowiadujemy się, że podczas tzw. Great Eruption na Marsie miasta zaczęły być wchłaniane do Sea of Quanta, a zarówno Remuria, jak i Góra Bat podczas upadku wchłonięte zostały do Abyssu. Miałem na ten temat zrobić zupełnie osobny film, jednak już teraz mówię, że według mnie Abyss, ale nie Abyss Order, ani Void Realm, po prostu moc Abyssu, to reprezentacja Honkaia występująca w tej wacie. Połączenia te tak naprawdę były widoczne już od dawna, np. forma V Legacy Child wygląda jak przemiana osoby Stigma Awakened, plus Honkai przez cywilizację na Wenus nazywany był właśnie Abyss. Jednak, przynajmniej dla mnie, dopiero teraz dostaliśmy naprawdę mocny dowód. Nie jest to też tylko moja teoria. Dużo osób też zaczęło widzieć podobieństwo między Karmazynowym Księżycem a Cocoon'em. Powiedziała o tym np. Ashika w swoim ostatnim filmie na ten sam temat. Dlatego też, jeśli graliście w pozostałe gry MiHoYo, w momencie kiedy pojawi się Abyss, zwracajcie uwagę, czy nie ma jakichś widocznych połączeń z Honkaiem. Chcę też wspomnieć, że ujawnienie Abyssu jako jednej z form Honkaia nie sprawia, że będzie kopią tego, co wzięliśmy w innych grach. Honkai może mieć kompletnie różne formy i jak widzimy, w Genshinie pojawi się taka, która nie ukazała nam się nigdy wcześniej. Wracając do Perinheriego, możemy dowiedzieć się o tym, że Kenria stworzyło sierociniec, gdzie oczekiwali przyjścia przybysza, jednak ten nigdy nie przybył. Pytanie tylko, czy aby na pewno był to jedyny cel. Musieli po coś zmusić Perinheriego, by przeszedł przez ten korytarz. Myślę, że aby lepiej to zrozumieć, musimy ponownie spojrzeć na przykład Narcyzenkrojca. Jak możemy dowiedzieć się z notatek i od samego Caterpillara, przeprowadzał on różnego rodzaju rytuały na członkach Narcyzenkroic Ordo i łączył świadomości ludzi w jedno ciało, skąd byli następnie zmienić się w potężniejsze byty. Możemy domyślić się, że w tym wszystkim chodziło o stworzenie przybysza, bowiem wiemy, że był to jeden z celów Narcyzenkrojca. Możliwe jest więc, że poprzez przeprowadzenie rytuału na Perinherim uczeni Kenria chcieli przemienić go w przybysza, co się jednak nie udało. Jeśli oglądaliście mój film na temat projektu Pierwotnego Człowieka, pewnie wiecie już, że możliwe jest sztuczne stworzenie przybysza. Jakie ma to połączenie z Karmazynowym Księżycem? Przypomnijmy sobie notatkę Rene, czyli Narcyzenkrojca, z pustyni. Tam powiedział on, że moc Kwareny, czyli w tym wypadku Celestii, jak i moc Abyssu są tak naprawdę tym samym. W pozostałych grach MiHoYo, Honkai, którym steruje Cocoon of Finality i Commander of Wills, czerpie swoją moc z Imaginary Tree. Ludzkość natomiast, próbując walczyć z Honkaiem, używa do tego tej samej mocy Honkaia, m.in. przy użyciu Hersher Core czy genów Honkai Beasts. Jeśli Karmazynowy Księżyc to naprawdę jest genshinowy odpowiednik Cocoon of Finality, to przybysze mogą być w takim razie osobami, które są w stanie utrzymać i używać mocy Abyssu, czyli Honkaia. W pozostałych grach takie osoby nazywały się Stigma Awakened. Największym problemem w tej teorii jest jednak to, że Travelery nigdzie nie mają widocznej stigmy na swoim ciele, jednak to niczego nie wyklucza. Dodatkowo, jeśli mówimy o sierocińcu, można tu znaleźć pewne połączenia z House of the Heart Fatui. W obu miejscach trzymane są dzieci, które następnie stają się żołnierzami. W pewnym sensie można zobaczyć tam też powiązania z Arlecchino. Jej tytuł to Dire Bane Moon, czyli nieuchronny księżyc, a jej ręce łączą się z Caterpillarem, będącym wytworem Narcyzenkrojca, który natomiast dużo praktyk zapożyczył z Kenria. Nie jest więc wykluczone, że rytuał stosowany w sierocińcu wykorzystywany był też przez Narcyzenkrojca. Na samym końcu porozmawiamy o Angelice. Kim ona tak naprawdę może być? Sama książka mówi nam, że jej imię oznacza boski posłaniec, jednak wiemy, że nie jest ono prawdziwe. Może ono jednak pomóc nam zrozumieć jej prawdziwą tożsamość. Angelika wydaje się nie być prawdziwym bytem, a przynajmniej nie fizycznym, na co wskazuje zakończenie. Może być ona duchem, co wskazywałoby na to, że jest ona jedną z Seli. To jednak nie miałoby zbytnio sensu, ponieważ, jak wiemy, The Primordial One zesłał na Seli klątwę, przez co utraciły swoje fizyczne formy i nie wydaje mi się, że po czymś takim by dla niego dalej pracowały. Zaraz. Jeśli utraciły fizyczne formy, a Angelika nie jest fizycznym bytem? Dobra, załóżmy, że Angelika jest Seli.
Po co w takim razie miałoby pojawić się w Kenrya i wywabić Perrin Harry'ego i Hillebrandta poza granice królestwa? Przez co ten drugi zamienił się w potwora? Nie wiem. Próbowałem znaleźć jakąś sekretną wiadomość ukrytą w jej ostatnim monologu. Jestem wolnością, która zerwała się z więzów przeznaczenia. Jednak nie byłem w stanie nic znaleźć. Jest ona dla nas zbyt dużą zagadką. Myślę jednak, że możemy powiedzieć, że jest to Selly. Chociaż może to być też osoba, która odnalazła Gnosis i przedostała się do świata Monada. Kto wie. Chociaż czemu w takim razie wydałaby się pracować dla Celestii? Na te i inne pytania nie mogę znaleźć odpowiedzi. Myślę jednak, że dostaniemy jakieś wyjaśnienia wraz z wyjściem Arlecchino, ponieważ, jak mówiłem już wcześniej, wydaje się ona być z tym tematem połączona. Z tego filmu to wszystko. Perrin Harry naprawdę wziął całe dorobek community z zaskoczenia. Jeśli chcecie poznać opinie innych osób na ten temat, to polecam obejrzeć filmy Ashikai i Roosevelt. Jest też pewnie wiele innych osób, którzy się o tym wypowiadali, a których nie wymieniłem. Też jeśli wy macie jakieś własne teorie, to napiszcie o nich w komentarzach. Jeśli spodobał wam się film, to zostawcie lajka i suba, plus nie zapomnijcie o tym, że tworzę też shorty, na których opowiadam o różnych tematach w skrócony sposób. A teraz trzymajcie się, miłego dnia i pa!